Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Volkswagena Polo GTI. Polo GTI to młodszy brat kultowego Golfa GTI, który był jednym z protoplastów w gatunku hot hatchy, czyli szybkich hatchbacków. Polo może nie zdobyło aż takiego kultu jak jego większy brat, ale od początku jego historii wzbudza dużo zainteresowanie. W końcu ma geny Golfa GTI. Pierwszy raz Polo GTI zostało zaprezentowane w 1995 roku jako limitowane do 3000 sztuk i posiadało silnik 1.6 o mocy 120 koni. Była to trzecia generacja Polo. Dziś stoję już przed siódmą generacją Polo, które to po raz kolejny jest dostępne również w topowej, sportowej odmianie GTI. Podobnie jak Golf GTI, Polo GTI nie jest krzykliwym pojazdem i posiada tylko drobne akcenty, które podkreślają jego sportowy charakter. Z przodu jest to oczywiście emblemat GTI wraz z czerwoną linią przechodzącą przez klosze lamp oraz grill. Z tyłu jest to niewielka lotka na dachu oraz podwójna końcówka wydechu. A z boku są to oczywiście większe hamulce i sportowe duże felgi. W standardzie są one 17-calowe, a w opcji 18-calowe i takie też ma testowany egzemplarz. Wyglądają niesamowicie, chociaż nieco pogarszają komfort oraz minimalnie osiągi, ale do osiągów jeszcze wrócę. Nowe Polo GTI prezentuje się świetnie, wygląda zadziornie i sportowo, czyli tak jak każde GTI i każdy hot hatch powinien wyglądać. Czerwony lakier nie wymaga dopłaty, podobnie jak i biała barwa. Głównym założeniem hot hatchy jest połączenie sportowego zacięcia wraz z praktycznością. Polo GTI zatem nie straciło niemal nic ze swojej praktyczności. Mówię specjalnie niemal nic, bowiem z bagażnika zniknęło koło zapasowe, a w jego miejsce jest akumulator wraz z zestawem naprawczym. To pewnie ze względu na lepszy rozkład mas. Chociaż w konfiguratorze wciąż widnieje jako opcja koło zapasowe, ale domyślam się, że wtedy jeszcze bardziej zmniejsza się nam bagażnik. Teraz kufer ma 351 litrów, a tą wartość możemy zwiększyć do 1079 litrów poprzez złożenie tylnej kanapy. Bagażnik ma podwójne dno, a po bokach znajdziemy dwa haczyki na zakupy. Polo najnowszej generacji zostało zbudowane na nowej płycie podłogowej MQB w wersji A0 i jest już naprawdę sporym autem. Jest ono już obecnie wielkości Golfa 4 i to czuć w środku. Z tyłu mieszczę się i mam jeszcze parę centymetrów na głowę, jak i na nogi. Oczywiście siedzisko jest nieco krótkie, ale w trasie nie było tragedii. Brakuje nieco podłokietnika czy nawiewu z tyłu, ale w tej klasie niestety to rzadkość. Dużo wygodniej jest oczywiście z przodu, gdzie muszę pochwalić półkubełkowe fotele. Mają dobre trzymanie boczne, a przy tym są naprawdę komfortowe. No i oczywiście mają charakterystyczny wzór kraty, który był również obecny w pierwszej generacji Golfa GTI. Z przodu fotele są manualnie sterowane, a kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach. W trasie pomocny jest regulowany podłokietnik. Niestety to również jest opcją. Deska rozdzielcza Polo GTI, podobnie jak na nadwozie, dostało kilka sportowych smaczków, które nadają rasowego wyglądu. Kubełkowe fotele z kratą, nieźle leżąca w dłoniach kierownica z przeszyciem z czerwonej nici oraz napisem GTI, a także duża część deski jest pomalowana na czerwono, co również dodaje uroku. Jest prosto i elegancko. Podoba mi się. Tak samo jak i podoba mi się schowanie głównego ekranu za dużą szybą, co daje efekt, jakby ekran był dużo większy niż te 8 cali. Sam ekran wygląda świetnie i równie dobrze działa. Obsługa jest w miarę intuicyjna i prosta. W opcji Polo GTI może posiadać świetnie wyglądające, w pełni cyfrowe zegary, które posiadają bardzo dużą możliwość konfiguracji. Zarówno prawe, jak i lewe wskazanie możemy sobie sami dostosować albo wybrać jedno z gotowych ustawień. Również jak wybierzemy inny tryb jazdy, to zegary wtedy też dostosują się na inny widok. Działa to naprawdę świetnie. Samo wnętrze jest nieźle wykonane, chociaż wciąż znajdziemy sporo twardych plastików na drzwiach. Za to górna część deski rozdzielczej jest wykonana z miękkiego i przyjemnego w dotyku materiału. Dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli serca, a dokładnie silnika. To, co mi się bardzo podoba, to fakt, że Volkswagen z Polo GTI nie idzie w stronę downsizingu, tylko w stronę upsizingu, czyli z generacji na generację ma coraz większe silniki. A tak przynajmniej jest od 3 ostatnich generacji. Kiedy to najpierw Polo GTI 5 generacji miał silnik 1.4 z turbo i kompresorem o mocy 180 koni, kolejna generacja 6 miała już 1.8 turbo o mocy 192 koni, a dziś najnowsze Polo GTI 7 generacji ma 2.0 turbo o mocy 200 koni i w momencie 320 Nm, dostępny już od 1500 obrotów. Większą pojemność czuć. Auto jest jeszcze bardziej elastyczne i jeszcze bardziej zrywne. Do pierwszej setki Polo GTI, dzięki procedurze startu, powinno przyspieszyć w czasie 6,7 sekundy, choć mi bez problemu udawało się uzyskać 6,5 sekundy. A to już czasy niemal Golfa GTI. Bardzo ładnie. Niestety, nieco gorzej jest później. Ogólne wrażenia są świetne. Polo GTI przyspiesza jak głupie z każdej prędkości, a dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna DSG reaguje bardzo szybko, zwłaszcza w trybie sport. Niestety, zamontowanie większego silnika, a także sam fakt, że auto urosło, spowodowało, że Polo GTI przytyło.
i to sporo. Poprzednie Polo GTI z DSG ważyło 1197 kg, a najnowsze aż 1355, czyli o niemal 160 kg więcej. To ogromna różnica. Również na przykład nowa Fiesta ST jest lżejsza, bo waży 1262 kg, czyli o ponad 70 kg mniej. Podczas zwykłej jazdy tego prawie nie czuć, ale już po czasach przyspieszenia tak. O ile do 100 km na godzinę Polo GTI gnie jak głupie, tak później jest już nieco wolniej. Co prawda nie mierzyłem najnowszej Fiesty ST, ale poprzednik, 200-konny, przyspieszał od 100 do 200 o sekundę lepiej niż najnowsze Polo GTI. W takim razie nowa Fiesta ST jest jeszcze szybsza, bo posiada procedurę startu i lepszą aerodynamikę. Póki co Polo GTI występuje tylko i wyłącznie z DSG, czyli dwusprzęgłowym automatem, ale lada moment do oferty wpadnie wersja z manualem. To bardzo dobra informacja, bowiem po pierwsze auto będzie nieco lżejsze, o całe 20 kg, a także pozwoli na zdecydowanie więcej emocji. Z DSG jazda jest super przyjemna, jednak nieco mało angażująca. Nawet w trybie w pełni manualnym, kiedy możemy używać łopatek, skrzynia nam i tak zmieni bieg na wyższy, kiedy dojdziemy do limitu. Co moim zdaniem w takim aucie nie powinno mieć miejsca. No, ale z manualem tego problemu nie będzie, a i cena będzie niższa. Polo GTI nie ma też mechanicznej szpery, a zamiast tego jest elektroniczna XDS. Radzi sobie nieźle, ale mechaniczna, na przykład ta, którą można domówić do Golfa GT, jest zdecydowanie bardziej wydajna. W tej klasie konkurencja, taka jak chociażby Fiesta ST, w opcji oferuje szperę mechaniczną, choć to pewnie ponownie zwiększyłoby masę pojazdu. Mimo wszystko, jazda Polo GTI to przyjemność, a auto oferuje kilku trybów jazdy, w tym taki, który możemy sobie sami dostosować do naszych potrzeb. Ustawiamy układ kierowniczy, napęd, klimatyzację, aktywny tempomat, czy nawet dźwięk silnika. No właśnie, dźwięk silnika, a w zasadzie wydechu, bo o tym nie powiedziałem. Po odpaleniu z podwójnej rury wydechu Polo GTI wydobywa się bardzo przyjemny, rasowy, basowy pomruk. Przy lekkim przygazowaniu potrafi wydech nawet nam lekko strzelić. Tak samo jak i podczas bardzo szybkiej zmiany biegów z wydechu wydobywa się charakterystyczne dla skrzyni DSG, takie jakby pierdnięcie. Osobiście doznania akustyczne bardzo mi się podobają. Nie jest to sztuczne, a znacznie poprawia frajdę z jazdy. Pochwalić również muszę zawieszenie. W testowanym egzemplarzu nie było ono regulowane, ale w opcji możemy takie domówić. Auto w zakrętach trzyma się bardzo dobrze, nie wychyla się. Jest oczywiście twardo, ale w sportowym samochodzie to raczej normalne. Jest naprawdę nieźle. Również hamulce są bardzo wydajne. Pomimo większej masy, auto bez problemu hamuje nawet z bardzo dużych prędkości. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, do której mam lekkie zastrzeżenia. Jest to układ kierowniczy, który moim zdaniem pracuje nieco za lekko. Nawet w ustawieniu sport. W aucie sportowym lubię, jak jest dużo większa walka z kierownicą. Chociaż rozumiem zamiar Volkswagena. Polo GTI ma być idealnym autem na co dzień dla osób ceniących sobie świetne osiągi. I to w 100% się udało. Gdyby kogoś interesowało spalanie, to cóż, to auto dość mocno nastraja do szybkiej jazdy, stąd też w mieście ciężko zejść poniżej 12 litrów. Da się, ale trzeba być naprawdę cierpliwym człowiekiem, który nie lubi szybkiej jazdy. Spokojna jazda bez problemu pozwoli na zejście poniżej 10, a nawet 9 litrów. Tylko kto spokojny kupuje Polo GTI? No właśnie, cennik. Nowe Polo GTI kosztuje minimum 89 960 zł. Dla porównania, Fiesta ST, również o mocy 200 koni, to wydatek 84 750 zł, a Renault Clio RS to wydatek 93 000 zł. Trzeba jednak pamiętać, że Fiesta ST nie posiada automatu, a cena Polo GTI z manualem jest jeszcze nieznana. W takim wypadku cennik Polo GTI jest bardzo konkurencyjny. Polo GTI to w zasadzie mniejszy Golf GTI. Wygląda rasowo, nie rzuca się mocno w oczy, jest przy tym bardzo szybkie, ale też nie wymaga zbyt dużych umiejętności, aby je okiełznać. Do tego wszystkiego zachowało pełną praktyczność w postaci przestrzeni, co jest dużą zaletą. Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej. Polo GTI jest bardzo dobrym autem do jazdy na co dzień dla osób ceniących sobie świetne osiągi i wygodę użytkowania.